Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie roczne w chińskim kalendarzu. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jakby się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym czasie. Na moim kanale są już czytania roczne, miesięczne, zimowe oraz na nowy rok numerologiczny. Koniecznie je sprawdźcie. Tutaj gdzieś na górze będą podlinkowane, ale w opisie pod filmem również znajdziecie te linki. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Świnie, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten rok oczywiście. Tutaj macie dwójkę buław i powiem szczerze, że w tej talii wcale ona nie wygląda, jakby miało to być rozdroże życiowe. A może jest? No zobaczymy zaraz, jak wyciągnę więcej kart. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj pojawia się z kolei piątka monet i spokojnie nie jest to czytanie finansowe związane z pracą i życiem zawodowym, ale myślę, że czegoś Wam brakuje i zastanawiacie się, czy po to nie sięgnąć. Ale zabrzmiałem filozoficznie. Tu bardziej chodzi na tej zasadzie, że ktoś zawsze chciał mieszkać na przykład za granicą, albo ktoś chciał kupić dom czy samochód i tu jest powiedziane, że zastanawiacie się, czy w tym roku rzeczywiście nie kupić tego samochodu, nie wyprowadzić się za granicę i tak dalej, i tak dalej. Ale to zaraz. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi dziesiątka buław, czyli taka ambicja, ale też słuchajcie, branie na swoje barki dużej odpowiedzialności. Więc wydaje mi się, że w tym roku nie podejmujecie ogromnego ryzyka związanego z takimi radykalnymi zmianami w swoim życiu. Raczej bardziej się do tego przygotowujecie i może odkładacie na później, na jeszcze następny rok i tak dalej, i tak dalej. Jak Wy się przedstawiacie? Przedstawiacie się jako karta kochanków i to jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne, dlatego że po pierwsze mamy tutaj dwie karty związane z taką dualnością. Kochankowie oraz dwójka buław. Więc ewidentnie tutaj znak bliźniąt lub wagi, bądź ryb na przykład się gdzieś tutaj pokazuje, taki wiecie, dualny. Ale też co będzie dla Was w radzie? Może ja dokończę rozkładanie kart po prostu. W radzie jest trójka monet z kolei. Uważać na to, z kim współpracujecie i z kim podpisujecie umowy. Ale też jest jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, wiem, że w tym roku czeka Was naprawdę duża inwestycja pieniędzy. I tu jest powiedziane, że opłaca się, że warto. Czego nie robić, czego unikać? Unikać czwórki mieczy, czyli takiego bagatelizowania, odkładania na później, również jeśli chodzi o swoje zdrowie. Ja nie robię czytań związanych ze zdrowiem, ale jeśli macie odkładać zabiegi w nieskończoność, to lepiej zrobić je w tym roku. Sanatorium też się przyda. Odpoczynek też się przyda. Widzę, że ktoś może poznać w sanatorium lub podczas urlopu miłość życia. I słuchajcie, czytania na miłość też są na moim kanale w czytaniach rocznych. A z przełożenia czwórka buław. Pięknie, słuchajcie. Tutaj, słuchajcie, dźwięki za oknem, wybaczcie, ale może to potwierdzenie przekazu. Słuchajcie, mam wizję. Znowu, bo ta czwórka buław i karta kochanków, tu jeszcze te pieniądze, słuchajcie, będzie
u kogoś duży wydatek związany z weselem, z chrzcinami, z wydaniem jakiejś uroczystości rodzinnej. No, tego Wam życzę, jeśli chcecie oczywiście. Ale teraz tak, zacznijmy od tego, że z przełożenia macie 4 buław. Piękna karta, tutaj bardzo kojarzy mi się z kartą Kochankowie, ale ona mówi o komforcie życia, o podpisaniu jakiejś umowy, o zawarciu paktu, być może o wybaczeniu sobie, ale tutaj nie czuję, że chodzi o wybaczenie. Myślę, że w tym roku Was czeka podpisanie umowy a propos nowej pracy, kredytu, mieszkania lub rzeczywiście zaręczyny czy ślub. O, tak bym powiedział. Też jest to rok naprawiania w cudzysłowie swojego zdrowia i samopoczucia. Zobaczcie, w ogólnej energii jest 2 buław i tutaj nie tylko jest ona związana z rozdrożem, czyli od jakiegoś czasu zastanawialiście się, czy rzeczywiście, no powiedzmy, nie ryzykować i nie wyprowadzić się do innego miasta czy kraju, albo na przykład zastanawialiście się, czy może zamieszkać z kimś, czy nie. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to. Tutaj widzę bardzo dużo komfortu w tym czytaniu. I myślę, że dla wielu z Was ten rok będzie taki, może nie jakoś bardzo, bardzo dynamiczny, nie będzie tutaj ogromnych zmian, ale przynajmniej będzie komfortowo, spokojnie i będą duże inwestycje, które mają dać Wam zadowolenie i ten komfort, o którym wcześniej wspomniałem. Jak ktoś ma dzieci lub wnuki, może wydajecie kogoś za mąż, czy tam za żonę? No, wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. Słuchajcie, przychodzi do Was 5 monet i no, jest to karta braku i właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, tutaj jest duża inwestycja, duże wyfinansowanie się, że tak powiem kolokwialnie. No właśnie na co? Na dom, na mieszkanie, na wesele, na chrzciny. Duża inwestycja, która też sprawi, że będzie Wam miło na sercu i też nie ukrywam, że jeśli komuś ostatnio brakowało czasu lub pieniędzy na to, aby zadbać o swoje zdrowie, czy fizyczne, czy psychiczne, to już Wam zostawiam do oceny, to tutaj no nie brakuje. Znaczy będzie, no dobra, no nie brakuje. Pamiętajcie, że zdrowie, życie jest tylko jedno. Tak przynajmniej nam się wydaje, no nie mamy pewności. I no, trzeba zawsze znaleźć czas na odpoczynek, na regenerację, na zabiegi na sanatorium. Ale momento. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi 10 buław i no ja bym powiedział, że zrzucacie z siebie odpowiedzialność albo zrzucacie z siebie takie poczucie, że musicie wszystko samej dopilnować i zrobić, bo inaczej no to nie wyjdzie, tylko właśnie dzielicie się z innymi obowiązkami. Na przykład, jeśli trzeba zrobić remont w domu, albo trzeba zrobić to wesele czy chrzciny, to angażujecie do tego większą ilość osób, no po prostu dlatego, żeby też Was jakoś, no nie wiem, scalić, żeby Wam razem było, powiedzmy, sprawniej, szybciej, spokojniej. Ja wiem, jak to jest. Też zazwyczaj, jak na przykład przygotowuje się święta, to z mojego doświadczenia wiem, że no, zazwyczaj jedna osoba chce zrobić wszystko, bo wie, że zrobi to najlepiej i najszybciej. No właśnie nie. Tu jest powiedziane, że należy się nauczyć dzielić z innymi obowiązkami i też nie brać wszystkiego na swoje barki, bo słuchajcie, no ja wiem, że pewnie jesteście w stanie dużo znieść, ale no każdy ma swoje limity. I żeby nie było tak, że w końcu ten limit jakoś Wam się niechcąco w bardzo nieoczekiwanym momencie wyczerpie. Nikt nie jest, słuchajcie, z tytanu, czy tam z diamentu, czy jakkolwiek. Wy pokazujecie się jako karta kochanków. Kochankowie, no to jest właśnie unia, brać pomiędzy 2 stronami. Czy tutaj chodzi o wspaniałe, słuchajcie, pogodzenie się z kimś w tym roku, nawet być może z kimś z rodziny, z kim ostatnio był foch, bo na przykład tutaj powiedzmy był spór o pieniądze? Widzę, że najprawdopodobniej tak. Ale tak jak mówiłem wcześniej, świetny czas na to, aby
szukać miłości, na to, aby podczas wyjazdów czy sanatoriów zawiązywać nowe znajomości, które będą prowadziły do, słuchajcie, takiej romantyczności, która jest pięknie pokazana na tych dwóch kartach. Zobaczcie, jakie one są romantyczne. Tu jest też powiedziane, że należy wybaczać, ale jeśli macie komuś wybaczyć, to nie chodzi o to, że machniecie ręką i zapomnicie o tym, co było złe, tylko po prostu trzeba tutaj wyciągnąć jakieś wnioski i ustalić wspólnie jakieś zasady. W Radzie jest trójka monet. I trójka monet mówi o budowaniu nowych fundamentów. Więc tak, zainwestować pieniądze, duże pieniądze w remont, w nieruchomości, w swoją edukację, w piękną uroczystość dla siebie lub dla kogoś innego. Tutaj też jest powiedziane, żeby właśnie współpracować z innymi. I powiedzmy, nie starać się za wszelką cenę, utrzymać rodziny w dobrych stosunkach, bo to też musi od nich wypływać. Po prostu troszeczkę być z boku. Również nie wpływać na decyzje życiowe swoich dzieci i bliskich, przede wszystkim dzieci, wnuków, bo to może się obrócić przeciwko Wam. Czego nie robić, czego unikać? Czwórka mieczy. Tutaj macie drugą czwórkę, nie mówiłem o tym wcześniej, ale jest powiedziane, żeby pamiętać o takich momentach w tym roku, aby dać sobie czas na odpoczynek, na regenerację, na to sanatorium i jakieś zabiegi odkładane od dawna, o których wcześniej mówiłem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, żeby nie bać się odkładać w czasie dużych zmian. Dlatego, że w tym roku duże zmiany raczej chyba nie są Wam pisane. Trzeba się jeszcze do nich przygotować. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego czasu. Na moim kanale są czytania miesięczne, roczne, zimowe, na nowy rok numerologiczny. Tutaj jak gdzieś wszystkie podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarza i kciuków w górze, dlatego że pomoże mi to w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.